Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego filmu i wejść w program Patreon. Witam Was, moi kochani, serdecznie na kolejnej lekcji malowania obrazu. Tym razem spróbujemy wyzwania. Naszym wyzwaniem będzie namalowanie takiego obrazu zaledwie 4 farbami. 2 kolory, czerwony i żółty, oraz biały do rozjaśniania i czarny do przyciemniania. To wszystko. Wystarczy Wam naprawdę tylko 4 farby, aby móc namalować dokładnie taki obraz. Malujemy farbami olejnymi. Format naszego płótna to 50 na 60 cm. Pamiętajcie, że do farb olejnych konieczne będzie jakieś medium. Może to być medium olejno-żywiczne albo po prostu olej lniany do płótna. Użyjemy pędzli nylonowych, szerokich oraz pędzli szczecinowych i szpachelek. Będziemy podejmować takie zagadnienia jak źródło światła w obrazie, jak trzeci plan bardzo delikatnie roztarty, pokazujący odległość oraz budowanie szpachlą pierwszego planu, czyli mocnych konarów, mocnych pni drzew i pokazanie gałązek wychodzących na to wszystko pięknych, jesiennych liści, które są mocno oświetlone źródłem naszego świata. Pojawią się rozmazy w trzecim planie oraz mocne faktury na pierwszym. To wszystko dzisiaj oczywiście na lekcji, więc gorąco zapraszam do pracy i mam nadzieję, że stworzycie piękne dzieła zaledwie 4 farbami. Zapraszam więc do rozpoczęcia naszej malarskiej przygody podczas malowania jesiennego lasu. Przystępujemy do pracy. Pobieram białą farbę, troszkę oleju i nakładam główne światło w obrazie. Teraz odrobinę zażółcę środek, tak żeby pokazać światło słoneczne, ale nie możemy również przesadzić tutaj na środku z tą żółcią. Chcę, żeby ta poświata była taka bardzo delikatna. Najjaśniej będzie tutaj, ponieważ tutaj pojawi się nam słońce. Potrzebujemy tu troszeczkę brązu, który musimy sobie oczywiście stworzyć. Wezmę teraz drugi pędzel. Zaczynam tutaj od najjaśniejszych barw, przechodzę do brązu, a następnie przejdziemy do tych najciemniejszych. Jak stworzymy ten brąz? Czerwień z odrobiną czerni. Wymieszamy na palecie i dodamy kapeczkę żółci do tego. Nie możemy tutaj przesadzić z żółcią, żeby nie wyjść od razu w zbyt zielony kolor. Zobaczcie, wyszedł bardzo ładny brąz, jeszcze odrobina żółci.
Dodaję sobie troszeczkę oleju. Celowo nie gruntowałam tym razem płótna, żeby te kolory tak dosyć w cienkich warstwach nam się zaczęły mieszać. Linia horyzontu będzie dosyć nisko na obrazie, gdzieś w tym miejscu. Troszeczkę więcej czerni. Przechodzę na boki. Tutaj pojawi się mocny cień. Po tej stronie również. Idąc w górę, będę chciała uzyskać zieleń, a więc tych naszych kolorów, które mamy na palecie, bardzo niewielu, połączymy sobie teraz odrobinę czerni z żółcią. Teraz w zależności od proporcji pojawią nam się różne bardzo ładne, takie złamane, popatrzcie, zielenie. Narzucam sobie taki kolor, szczególnie tutaj od brzegu. Odrobinka oleju, nie chcę go tutaj za dużo. Jeszcze żółć. Wcieram dosyć mocno farbę. Tutaj również chcę zrobić taką bardzo delikatną poświatę i popatrzcie, wychodząc tym kolorem w stronę tej żółci, tworzą mi się takie bardzo ciekawe odcienie niemalże szarości lekko ciepłych. To będzie mój trzeci plan. Przenoszę sobie troszeczkę tego koloru na drugą stronę. I znowu jedę podobnymi odcieniami po drugiej stronie. Czyli znowu ta czerń i żółć. Dodaję teraz bieli, będę rozświetlać nieco te miejsca. Chcę, aby między pniami drzew pojawiło mi się sporo światła. Teraz tworzę delikatne rozmazy, przecierając bardzo subtelnie pędzlem. To samo tutaj. Dodamy sobie zdecydowanie więcej bieli. Usubtelniamy te kolory w trzecim planie. Zobaczcie, jakie piękne brązy, delikatne, złamane pojawiają nam się przy połączeniu tylko tych czterech właściwie kolorów.
dodamy sobie więcej żółci, czyli światła tutaj różnią dół. Trzymamy się naszej linii horyzontu. I ocieplamy żółciami. Im bliżej dołu, tym mamy do czynienia z kolorami bardziej kontrastującymi. W związku z tym dodamy sobie więcej czerni połączonej z czerwienią i popracujemy jeszcze po bokach mocniejszym cieniem. Drugi czysty pędzel i spróbujemy troszeczkę teraz połączyć te barwy, które są na dole, trzymając się tego, że tu jest główne źródło światła. Te cienie będą tutaj wychodziły nam na naszą ścieżkę z obydwu stron, tak nierównomiernie, żeby wyglądała jak najbardziej naturalnie. Przecieram sobie pędzel tak, aby nie brudził mi innych kolorów. Dobrze, pierwszy podkład został narzucony. Teraz przechodzimy do trzeciego planu. Chciałabym, żeby tutaj z tyłu pokazane były bardzo delikatne, subtelne drzewa, gdzieś oddalające się, które będą ostro oświetlone przez światło. W związku z tym użyję troszeczkę szpachelki, pokazując pnie. Takie bardzo gdzieś subtelne, delikatne, w takich połamanych właśnie odcieniach zgniłej zieleni, brązu, które nam się tutaj już wcześniej pojawiły. Zasugerujemy troszeczkę pni. Niech one będą jasne, dodamy sobie do tego bieli, odrobinkę dosłownie żółci. Tworzy nam się taki bardzo, popatrzcie, ciekawy kolor, taki troszeczkę wchodzący nawet, powiedziałabym, w błękit, dzięki zastosowaniu tej bieli, połączeniu tych barw w stosunku do kolorów tych ciepłych z żółcieniami. On wydaje nam się nawet taki lekko chłodny. Taka troszeczkę kawa z mlekiem, zobaczcie, wychodzi. Oczywiście jest to daleko, dlatego te drzewa naprawdę muszą być niezwykle subtelne. No i teraz spróbujemy sobie popracować nad samymi gałązkami. Można je robić w różnorodny sposób.
Na tym pędzlu jest troszeczkę takiej ciemnej farby. Połączę ją sobie z bielą. Zrobię taki bardzo blady właśnie odcień. Spróbuję zasugerować takie delikatne, schodzące gałęzie. One gdzieś tam będą się wtapiały w to tło, tworząc taką poświatę pod drzewa, które znajdą się bliżej nas na pierwszym planie. To będzie taka tylko delikatna sugestia tego, że z tyłu, daleko również pojawiają się drzewa, ale my chcemy pokazać bardzo pięknie odległość. Lekkim przemazem i z takiej mgły, gdzieniegdzie będą się pojawiać takie bardzo subtelne gałązki. Takimi lekkimi uderzeniami z niewielką ilością farby bardzo ładnie można zasugerować różnorodność drzew gdzieś tam w odległym trzecim planie. Ten trzeci plan jest tutaj bardzo istotny. On pokazuje nam tak naprawdę odległość oraz światło. Teraz mniejszym pędzelkiem możemy również jeszcze pokazać ten taki bardzo ciekawy efekt gdzieś takich choin, które z tyłu sobie rosną. Mają takie charakterystyczne, wydłużone gałęzie. Zobaczcie, to wszystko jest takie bardzo subtelne, ledwo przenikające się w kolorze, ale to będzie robiło doskonałą pracę później na tle zdecydowanie bardziej już wyrazistych drzew. Płaski pędzelek i takimi delikatnymi dosłownie ruchami ja w zasadzie rozciągam tylko farbę, która wcześniej gdzieś mi tutaj się pojawiła w tle. To musi być już takie niezwykle delikatne, niezwykle subtelne. Wzmocnimy sobie źródło światła, czyli to nasze takie bardzo ostro bijące słońce. Ono się gdzieś pojawi nam tutaj na tym poziomie i będzie tak biło blask, delikatnie prześwitywało przez gałęzie późniejszych drzew w drugim, w trzecim planie.
Te warstwy są naprawdę bardzo cieniutkie jeszcze w tym momencie. Łatwiej nam jest budować na takich cienkich warstwach ten trzeci plan w sposób taki bardzo delikatny. Dobrze, moi drodzy, teraz na tym etapie możemy sobie zasugerować również jakąś roślinność, na przykład mniejszym takim pędzlem szczecinowym. Również jeszcze bardzo, bardzo delikatnie. To jest takie poszycie lasu. Tutaj może nam pojawić się na dole troszeczkę różnorodnych na przykład krzewów. I znowu tworzę sobie taki kolor bardzo subtelny, troszeczkę wchodzący w brąz, odrobinkę z żółcią, ponieważ no, ta kolorystyka jak gdyby wymaga tutaj tej żółcieni, tego mocnego oświetlenia przez słońce. Gdzieś leciutko na samym dole, dosłownie tylko kilkoma takimi dotknięciami. Zaczniemy teraz nanosić powoli bardzo ciemne pnie drzew, które będą silnie kontrastowały z tym delikatnym, bladym trzecim planem. Czerń oraz czerwień da nam połączenie takiego bardzo ciemnego, pięknego koloru, który nie będzie czystą czernią, ale takim bardzo głębokim, ciemnym, czekoladowym brązem. Dodam sobie odrobinę na szpachelkę również oleju i zacznę od cieńszych drzewek z tyłu. One będą sięgały do końca samego blade ramu. Szpachelka bardzo ładnie daje nam możliwość pokazania z obydwu stron cienkiego pnia. I cieniutkie jeszcze drzewka gdzieś w oddali. To samo po tej stronie. Więc tych drzew naprawdę musi być całkiem sporo. Wcieram mocno czubek szpachelki. W ten sposób od razu w otwarcie tworzę sobie gotowy kształt pnia. Tutaj dodam sobie od razu odrobinę więcej tego ciemnego koloru. Chciałabym, żeby obraz po obydwu stronach był taki mocno kontrastowy, z bardzo widocznymi cieniami i światłem. Więc również robię od razu cienie pod drzewami, taką poświatę. Prowadzę sobie jeszcze więcej czerni. Teraz do czerni dodam odrobinę żółci. Troszeczkę urozmaicę ten kolor, wprowadzając taką lekką, złamaną zieleń. Zaczynamy wchodzić w te takie mocniejsze już partie, bardziej widoczne, czyli ten pierwszy plan. No i drzewa, które się nam tutaj pojawią, muszą być już zdecydowanie większe, ponieważ wychodzą bliżej nas, więc te pnie również muszą być szersze. Pamiętajmy, że w lesie nie wszystkie drzewa są zupełnie proste. Niektóre są pokrzywione, połamane, tak aby stworzyć zupełnie taki naturalny ten plan lasu, trzeba zawsze również o tym pamiętać. No i dalej jeszcze pracuję sobie z czerwienią.
cienkich pni i gałązek. Drzewa w lesie mają z reguły bardzo wysoko swoje gałęzie. One zasłaniają sobie światło, więc pnie są bardzo wysokie i długie. Przejdę sobie teraz na drugą stronę obrazu i w taki podobny sposób pokażę drzewa. Nie chcę, żeby obraz wyglądał identycznie po dwóch stronach, więc po tej stronie zrobię takie dwa zdecydowanie większe pnie. Farba łączy nam się oczywiście z tym, co jest mokre pod spodem, więc aby pokazać mocniejszy kolor, musimy tej farby nabrać zdecydowanie więcej. Szpachelką można w bardzo ładny, bardzo ciekawy sposób oczywiście budować strukturę całego drzewa, odpowiednio przecierając farbę, tworząc takie, zobaczcie, nieregularne struktury kory. W ten sposób pokażemy, że drzewo jest bardzo takie prawdziwe, naturalne. Drzewa w lesie mają bardzo wysoko gałęzie, a tutaj, ponieważ drzewo jest z bliska pokazywane, więc ten pień gdzieś tam sięga zdecydowanie wyżej. No tutaj zrobimy sobie od razu taki bardzo mocny podkład szpachlowy pod to, co nam się dzieje tutaj. Tutaj mają prawo wystawać konary, oczywiście ma prawo pojawiać się cień, ponieważ światło pada z tej strony, więc te cienie będą się układały w obydwie strony naszych drzew, czyli na zewnątrz. No a tutaj damy jeszcze takie spore, ładne źródło światła. Spróbujemy teraz sprawić wrażenie, że ta ścieżka jest również taka naturalna. Przecierając częściowo po prostu farbę i tak manewrując szpachelką, zobaczcie, w takie nieregularne kierunki. Dodajmy sobie troszeczkę czerwieni z odrobiną żółci. To wszystko zmiesza nam się w taki ciekawy, złamany, lekko zgniło, brązowy kolor. Narzucimy sobie tego koloru odrobinę na pnie naszych drzew. I również chciałabym pokazać troszeczkę światła, ponieważ to światło, które jest w środku, również ma prawo oświetlać nasze drzewa, więc rozrobimy sobie troszeczkę, oczywiście na bazie tylko tych naszych kolorów jaśniejszego odcienia i zasugerujemy troszeczkę światła na samym brzegu naszego drzewa.
zaczął nam się pojawiać bardzo ładny, ciekawy kontrakt w obrazie. I zaczynamy przechodzić w takie, zobaczcie, jaśniejsze partie. Teraz przede wszystkim biel z żółcienią i odpowiednie jej takie delikatne domieszki tych brązów sprawią, że zbudujemy różne bardzo ciekawe, bardzo jasne światła i tymi światłami spróbujemy sobie teraz troszeczkę większą, grubszą szpachelką właśnie ponakładać gdzieś tutaj na ścieżkę, pokazać, jak pięknie to światło mieni się na naszej drodze, jak cudownie ingeruje to oświetlenie tutaj w dole. Ono będzie wchodziło właściwie prawie na same nasze tutaj drzewa, podkreśli nam strukturę tej ścieżki. Szpachelka tutaj bardzo dobrze będzie mogła pokazać to ładne oświetlenie. Tutaj mamy, popatrzcie, fragmenty drzew, które pięknie schodzą kolorami nam w dół. Szpachelką właśnie zasugerować również tą roślinność nieco niższą. Ona ma prawo również delikatnie, pięknie być oświetlona tam z tyłu. Powinno troszeczkę dziać mimo wszystko, bo my mamy różne odległości, ten trzeci zupełnie rozmazany plan, ale pomiędzy nimi jeszcze gdzieś jakieś wystające konary, drzewa leśne. Stwórzmy takie wrażenie rzeczywiście, że to jest prawdziwy las z dużą ilością drzew. Tu wszędzie się coś dzieje. Drzewa mogą mieć różne narośle, wypukłości. Nie wszystkie pnie są zupełnie takie jednolite i równe. Odrobinę czerwieni. Ponieważ będziemy za chwilę tworzyć roślinność bardzo blisko nas, która delikatnie będzie wchodziła i zaburzała ten taki porządek pni, które nam się tutaj pojawiły, tak sztywno, nieco stojące. Teraz cieniuteńkie właśnie gałązki. Wyobraźcie sobie, że tutaj z boku rosną sobie jakieś młode drzewka, które są absolutnie na pierwszym planie i one tylko częściowo wystają nam w obraz, przysłaniając swoimi gałązkami, które są zresztą pięknie oświetlone, te główne partie mocnych, ciemnych pni. Gałązki są cienkie, subtelne, popatrzcie, delikatne. One nam również tak troszeczkę zaburzą ten porządek i dobrze, bo obraz byłby bardzo nudny, gdyby takie rzeczy się po prostu w lesie nie działy. Szpachelka pięknie
pięknie pokazuje te takie subtelne, cieniutkie gałązki. I na tych gałązkach spróbujemy sobie teraz właśnie troszeczkę popracować nad samymi listkami. Możemy to robić w różnorodny sposób, możemy robić to tapowaniem, możemy popracować sobie po prostu szpachelką nad takimi delikatnymi, leciutkimi listeczkami i myślę, że ta szpachelka tutaj będzie chyba najbardziej adekwatna, ponieważ wszystko pod spodem jest jeszcze mokre i bardzo trudno samym tapowaniem na mokrym, olejnym obrazie wyciągnąć dobre, jasne kolory. A ja chcę teraz pokazać prawdziwe światło, czyli popracuję sobie czerwienią, popracuję sobie żółcią, bielą, spróbuję zrobić różnorodne odcienie tylko właśnie z tych kolorów i umieścić się na naszym obrazie. Sporo farby na szpachelce, ale na samym czubku, dlatego że chcę pokazać drobne listeczki. Żeby pokazać je jako drobne, muszę dosłownie pracować samym czubkiem szpachelki. Staram się, żeby te liście były mimo wszystko urozmaicone, popatrzcie, poprzez połączenie nieco z czerwienią. Uzyskuję sobie taki bardzo ładny, ciekawy, delikatny odcień, nawet wchodzący leciutko w róż. Łączę żółć z bielą, również pokazując jaśniejsze, bardziej oświetlone listki. No i tutaj musimy troszeczkę popracować rzeczywiście tapowaniem, szczeciniakiem oczywiście dużo szybciej można te rzeczy wykonać, no ale nie zrobimy takiego, nie stworzymy takiego również trójwymiaru w farbie olejnej samym szczecinowym pędzlem. Natomiast to wszystko musi być pięknie, mocno oświetlone przez nasze słońce i my to właśnie tutaj pokazujemy na tle tych bardzo ciemnych drzew. W momencie, kiedy wchodzimy na ciemne elementy, za każdym razem należy, pamiętajcie, przecierać tą szpachelkę, żeby nanoszona farba po prostu była czysta. Teraz pojawił się nam taki efekt, że w zasadzie te liście wychodzą nam bardzo do przodu na tle tych ciemnych drzew i wyraźnie widać, że one po prostu są oświetlone przez to światło, które nam się pojawia tutaj pomiędzy drzewami. Szpachelką należy manewrować w różnych kierunkach, wówczas te liście również będą wyglądały bardzo naturalnie. Tutaj dodamy sobie nieco więcej czerwieni przy brzegach, tak aby widać było, że jest jakaś różnorodność, a poza tym tutaj jest zdecydowanie więcej już tego cienia niż tutaj na samym środku, gdzie promienie słoneczne najbardziej docierają.
kilka listków, które gdzieś nam spadły z tych pięknych gałązek kolorowych i leżą tutaj gdzieś na dnie, na naszej ścieżce. Parę takich po prostu drobnych akcentów. Można również pokazać kantem szpachelki troszeczkę jakichś jeszcze roślinek, drobnych trawek, ponieważ jest to wyraźna jesień, jak widzicie. Drzewa są takie, krzewy bardzo żółte, pnie są puste, natomiast piękne gdzieś tam światło z tyłu nam ingeruje. Również mogą pojawić się jakieś delikatne, takie cienkie gałązki wystające tutaj gdzieś rosnące na dole. Mamy do czynienia tutaj z pierwszym planem, więc jak najbardziej tego typu rzeczy, no oczywiście będą adekwatne w malowaniu. Jeszcze poprawię odrobinę kilka takich cieniuteńkich gałązek. Podczas malowania listków troszeczkę nam się zagubiły te gałązki, a warto je gdzieś tutaj pokazać w prześwitach. Dobrze, moi kochani, zbliżamy się więc do końca naszej pracy. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz pejzaż, leśny pejzaż jesienią, malowany zaledwie 4 farbami. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych.